Hej wszystkim, tu Magda. Dzisiaj pogadamy sobie o świetnym sposobie na umycie kręconych włosów. A mowa tu o metodzie OMO, która odmieniła naprawdę wiele kręconych czupryn, w tym moją. A nawet jeśli dbacie już jakiś czas o kręcone włosy i nie słyszeliście o tej metodzie, to prawdopodobnie może się okazać, że właśnie tą metodą myjecie włosy. Metoda OMO została głównie stworzona właśnie dla kręconych włosów i ma ona na celu głównie odżywiać i nawilżać włosy. Jest szampon dopuszczalny, ale mimo wszystko stawia się na mocne odżywianie. No i teraz możemy zapytać, a dlaczego ta metoda tak stawia na odżywianie? Dlatego, że tego właśnie najbardziej potrzebują kręcone włosy, które zazwyczaj są suche z natury. I warto też podkreślić, że metoda OMO nie jest zgodna z metodą CG. Dlatego, tak jak już wcześniej wspomniałam, przy metodzie OMO są akceptowalne szampony z różnymi detergentami, co w metodzie CG jest zakazane, ale o tej metodzie będzie kiedy indziej. Moim zdaniem metoda OMO jest świetna dla początkujących kręconowłosych, ponieważ ona na celu ma przede wszystkim zadbać o suche włosy, wysokoporowate, zniszczone, po prostu takie styrane życiem, a takie zazwyczaj są nasze włosy, jeśli rozpoczynamy świadomą pielęgnację. Sprawdza się również jako taki etap przejściowy. Jeśli chcecie w przyszłości zrezygnować całkowicie z szamponów, no to po prostu przy metodzie OMO najpierw możecie super sprawdzić swoje włosy, ocenić, dowiedzieć się, co lubią, czego nie lubią. I przede wszystkim, jeśli zaczynacie od metody OMO, no to przynajmniej możecie w tym wypadku zużyć kosmetyki, które mieliście przed świadomą pielęgnacją. Oczywiście w nich i tak robi się porządek, ale jeśli chodzi o szampony, no to po prostu nie musicie ich wylewać, tylko po prostu możecie je zużyć. Oczywiście przy metodzie OMO można zostać, ale można też fajnie przejść na metodę CG. W sumie nie powiedziałam o najważniejszym, co daje metoda OMO. Powiedziałam, że daje mega kopa, a to dlatego, że dzięki tej metodzie w końcu nasze włosy dostają tyle odżywienia, ile powinny dostawać od zawsze i przez to włosy zaczynają się kręcić. I to jest po prostu niepodważalny atut tej metody. Tak naprawdę nazwa OMO nie jest tutaj bez przyczyny, ponieważ w niej jest ukryte całe hasło, tak naprawdę cała zasada, wszystkie zasady, które posiada ta metoda. I OMO to jest odżywianie, mycie, odżywianie. Czyli pierwszy etap mycia to jest odżywianie odżywką, drugi etap mycie szamponem, trzeci etap odżywianie, czyli znowu nakładamy mocną odżywkę lub maskę. Opiszę Wam teraz, jak dokładnie postępować przy metodzie OMO podczas mycia kręconych włosów. Pierwsze O, czyli odżywianie, to oczywiście moczymy włosy wodą, nakładamy odżywkę, najlepiej bez silikonów, ponieważ taką najlepiej dawać jako pierwsze O. Oczywiście z silikonami można również, ale ja jednak preferuję odżywkę bez silikonów jako pierwsze O, zwłaszcza jeśli jesteście początkujący. Nakładam całą odżywkę na długość włosów. Jeśli wcześniej olejowałam włosy przy skórze głowy, no to oczywiście odżywkę kładę również przy skórze głowy. Całość masuję, rozczesuję grzebieniem całe włosy i tak je pozostawiam. I tutaj przechodzimy do M. Aplikujemy łagodny szampon tylko na skórę głowy, nie zmywając odżywki. Aplikujemy szampon na skórę głowy, masujemy, po czym wszystko zmywamy i po zmyciu przystępujemy do trzeciego O i tutaj używamy bogatej maski lub bogatszej odżywki. No i nakładamy porządną ilość tej maski. Jeśli Wasze włosy
lubią się obciążać, no to nakładamy maskę od ucha w dół. Po czym oczywiście nakładamy czepek, ręcznik i pozostawiamy to na pół godziny. Oczywiście po tej czynności zmywamy potem włosy, aplikujemy stylizator i tak dalej, ale jakby te czynności to już nie są typowo, jakby to nie jest metoda OMO. Możecie sobie wszystko od początku do końca obejrzeć w moim filmie o tym, jak myję i stylizuję kręcone włosy. A propos, tam właśnie używam metody OMO. I teraz słuchajcie, OMO już Wam opisałam, pokazałam, ale do metody OMO również używamy szamponu z SLS. Ja akurat używam szamponu z SLS co 2 tygodnie, bo tak w moich włosach tak się sprawdza. Co 2 tygodnie, czyli co 4 mycia około. I pokażę Wam teraz, jak wygląda moje mycie z udziałem szamponu z SLS, ponieważ kolejność nieco się zmienia. A więc moczę całe włosy i mam ostatnio kubek taki spieniacz z AliExpress, podlinkuję go Wam na dole. No i tam wlewam troszkę wody, szampon z SLS z mocnym detergentem. To wszystko tam pompuję, żeby pojawiła się piana. No i właśnie pianę nakładam na całe włosy. Jest to bardzo fajny w ogóle gadżet ten kubek, ponieważ wiecie, używamy mniej szamponu, ponieważ mniej szamponu, ale piana jest większa. No i jakby to działanie tych detergentów nie jest tak mocne. Jednak różni się nakładanie piany od tego, jak po prostu chlapiemy sobie szamponem, tak, po całych włosach. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Ale właśnie, tutaj tak naprawdę zaczynamy od mycia, więc nakładamy ten szampon z SLS, po czym zmywamy całość, nakładamy odżywkę do mycia, czyli tak naprawdę pierwsze O, nakładamy na całą długość, rozczesujemy włosy, zmywamy, nie dajemy już szamponu łagodnego, ponieważ wcześniej daliśmy szampon z SLS, no i po zmyciu odżywki przystępujemy do drugiego O, czyli nakładamy maskę, podczepek i ręcznik. Więc tak naprawdę przy użyciu łagodnego szamponu jest to OMO, a przy użyciu mocnego szamponu jest to MO, M-O-O. No, także to jest taka właśnie różnica. Jeśli chodzi o to, czy trzeba używać szamponu z SLS. Powiem Wam, że w wielu produktach są silikony zmywalne łagodnym szamponem. Ale ja mimo wszystko wolę zmyć całe włosy po tych 4 myciach jednak szamponem z SLS. Oczywiście nie byłabym sobą, jeśli nie pokazałabym Wam fajnych produktów do metody OMO, które aktualnie posiadam. Jeśli chodzi o inne kosmetyki, które polecam, no to po prostu podlinkuję Wam wpisy do bloga, gdzie możecie znaleźć spisy i tam też podlinkuję Wam wpis do metody OMO. Ale zacznijmy od pierwszego O. I tutaj mogę Wam polecić oczywiście znany wszystkim, popularny Kalos Color. Jest to maska. Ją możecie znaleźć za, nie wiem, 10-12 zł, zależy, czasami są promocje i kosztuje 8 zł. No i ona na pewno jest w Hebe, w jakichś takich drogeriach Waszych, takich miastowych. Przez internet jest dostępna, także ona jest spoko. No i nie ma silikonów, jest emolientowa. Kolejnym produktem jest Petal Fresh. Petale, tak naprawdę ja mam tutaj aloe i cytryna. Aloe i cytryna, ale wszystkie petale z Rossmana się sprawdzą, odżywki. One są świetne, one są humektantowo-emolientowe bodajże z tego co pamiętam. No i sprawdzają się świetnie i w sumie właśnie dzisiaj myłam nią włosy. Kolejnym produktem z Rossmana jest Isana odżywka. Ona lubi obciążać, także musicie z nią uważać. Ona jest również zgodna z metodą CG i kosztuje kilka złotych, chyba poniżej 10. Ale Wam wszystko też podlinkuję.
A ostatni produkt, taka no, nowość w sumie u mnie, fajnie się sprawdza. Vis Plantis, odżywka do włosów osłabionych z pestkami dyni i ona jest też humektantowo-emolientowa. I ja ją akurat kupiłam w sklepie na pięknewłosy.pl, ale postaram się Wam podesłać linka z Ceneo, to sobie sprawdzicie też w innych sklepach ceny i w ogóle dostępność. Jeśli chodzi o M, czyli mycie, mam tutaj 2 łagodne szampony i pierwszy to jest Planeta Organica Cedar, łagodny szampon, bardzo fajny. No i Facel, to jest żel do higieny intymnej. Tak, jeśli jeszcze nie wiecie, no to niektórymi żelami do higieny intymnej można również myć skórę głowy. Polecam. No i jeśli chodzi o drugie O, no to mogę Wam tutaj polecić oczywiście Kalos Mango, maska. Kalosy w ogóle są spoko. Najlepiej można je też zmieszać z olejem jakimś ulubionym. Kolejny produkt to jest Cafe Mimi Ochrona Koloru. Świetna maska. Ona akurat ma na końcu silikon, bodajże zmywalny łagodnym szamponem. Fajny emolientowy produkt. Kolejna maska to jest Phytofilos i ja nią myłam włosy w tym filmie o tym, jak myję i stylizuję kręcone włosy i po prostu jest genialna, genialna, genialna. Ta maska akurat nie ma silikonów i jest w porząsiu. Ja ją mam ze sklepu na pięknewłosy.pl. Kolejną maską, a właściwie serią fajną, to jest Garnier Fructis Hair Food. Ja mam tutaj akurat papaję, chociaż najbardziej lubię jednak banan. Papaja nie robi takiego szału jak banan, szczerze mówiąc, i no jest taka sobie, ale chciałam Wam pokazać przykładowy produkt z tej serii. Ja mimo wszystko bardzo polecam banan. No i te maski są zgodne z metodą CG, to znaczy no, nie mają silikonów, także fajnie i bardzo polecam. No i tu mam jeszcze jeden Kalos i to jest akurat banan. Jeśli chodzi w ogóle o kalosy, no to fajne jest mango, banan, multivitamin. Jeszcze 2 maski, które mogę polecić, o których już mówiłam wcześniej. No to jest Planeta Organica marokańska i Anwen do wysokoporowatych włosów. Tu Wam pokażę tutaj, o, te 2 maski. Jeśli chodzi o oczyszczające szampony, no to mam tutaj 2 i barwa ziołowa, czarna rzepa, w ogóle wszystkie barwy są fajne. No i oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć szampon peelingujący Anwen, Minty Wrap. Uwielbiam 2 w jednym, peeling w ogóle super. Oczywiście, jeśli chcielibyście więcej produktów przykładowych do O, M i O, no to podlinkuję Wam wszystko na dole, żeby każdy mógł sobie znaleźć coś dla siebie. I jeszcze jedna sprawa. Mówię Wam, że jeśli wykonacie metodę OMO prawidłowo, nawet notujcie sobie na początku wszystko. Ja pamiętam, jak ja raz użyłam metody OMO i po prostu wszystko mi się pomieszało i masakra była, więc naprawdę notujcie sobie wszystko, co po kolei używać. Ja na przykład na początku robiłam tak, że gęsiego ustawiałam kosmetyki, które po kolei muszę użyć. Wtedy nie było opcji, żebym się pomyliła. No i gwarantuję Wam, że jeśli wykonacie metodę OMO prawidłowo, użyjecie dobre kosmetyki zgodne z równowagą pH, no to gwarantuję Wam, że już Wasze włosy spotka bardzo duża zmiana. Naprawdę. Zobaczycie od razu swój skręt. Mówię Wam. A nawet powiem odważniej, że mogę Wam to zagwarantować, ponieważ ja od kiedy jakby mam tego bloga i działam w internecie, no to dostałam wiele razy zdjęcia od Was, które pokazywały mi, jak wyglądały Wasze włosy po jednorazowym użyciu metody OMO i szczęka by Wam opadła, serio. Także naprawdę mam nadzieję, że ten film Wam się przyda, że teraz wiele z Was po obejrzeniu tego odcinka pójdziecie umyć swoje włosy, o ile będziecie mieli te kosmetyki, albo postanowicie je skompletować, no i rozpoczniecie swoją osobistą walkę o kręcone włosy. Jeśli jeszcze macie jakieś pytania, no to śmiało piszcie na dole w komentarzu, postaram się na wszystko odpowiedzieć.
Napiszcie mi też, od kiedy używacie metody OMO i czy używacie. I jeśli macie ochotę, to wypiszcie swoje ulubione produkty do tej metody. Może ja tam coś zgapię i wypróbuję i też mi się sprawdzi. Mam wielką nadzieję, że ten filmik kogoś naprawdę zainspirował. To już dzisiaj na tyle. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, do obserwowania mnie na Facebooku, na Instagramie, do odwiedzania mojego bloga. I to na tyle. Trzymajcie się. Pa, pa!